Wyobraź sobie taką sytuację. Budzisz się, włączasz telefon i pierwsze co widzisz to nagłówki o kolejnym kryzysie, rosnącej inflacji albo niepokojach na rynkach. Patrzysz na stan swojego konta i czujesz taki specyficzny ucisk w żołądku. Zastanawiasz się, czy moje pieniądze są bezpieczne, czy za rok kupię za nie tyle samo co dzisiaj. W takich chwilach instynktownie szukamy czegoś twardego, pewnego, czegoś co przetrwało wieki. Myślimy o złocie, ale czy ten błyszczący metal to faktycznie magiczna tarcza, czy może pułapka na spanikowanych inwestorów? Film nie jest poradą inwestycyjną. Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Złoto to Twoja polisa. Największy błąd, jaki możesz popełnić, to traktowanie złota jako maszyny do szybkiego zarabiania pieniędzy. Złoto w Twoim portfelu pełni rolę safe haven, czyli bezpiecznej przystani. Ono nie wypłaca dywidendy, po prostu trzyma siłę nabywczą w bardzo długim terminie. Jeśli myślisz, że złoto to zabawa dla ekscentrycznych flipersów, spójrz na to, co robi Narodowy Bank Polski. W ostatnich latach Polska stała się jednym z największych nabywców złota na świecie. NBP zgromadził już ponad 500 ton kruszcu. Złoto kocha chaos. Najlepsze stopy zwrotu dawało w momentach, gdy świat się walił. Rok 1971. Nixon zrywa z systemem z Bretton Woods. Dolar przestaje być wymieniany na złoto. Kruszec wystrzelił. Lata 70. to dekada ogromnej inflacji, a złoto zyskało w tym czasie setki procent. Ostatnie lata, pomyśl o marcu 2020 roku, kiedy świat stanął w miejscu z powodu pandemii. Giełdy panikowały. Osoby, które miały w portfelu złoto, spały spokojniej, bo jego cena amortyzowała spadki innych aktywów. Od początku 2024 roku złoto w Polsce zyskało kilkadziesiąt procent. Jeśli kupiłeś je na początku roku, dzisiaj jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Pułapka polega jednak na tym, że wielu inwestorów kupuje złoto dopiero wtedy, gdy wszyscy o nim mówią, czyli na górce. Ale uwaga, złoto potrafi też stać w miejscu przez dekady. Po szczycie w 1980 roku cena kruszcu spadała lub szła bokiem przez kolejne 25 lat. Ktoś, kto kupił złoto na górce w 1980, na realny zysk musiał czekać ćwierć wieku. Złoto ma dużą zmienność krótkoterminową. To nie jest narzędzie do spekulacji na tydzień. Jeśli Twoim celem jest szybki zysk, prawdopodobnie się sparzysz. Złoto ma chronić Twoją siłę nabywczą w skali 10, 20 czy 30 lat. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. To bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Wybierz odpowiednią formę. Musisz decydować, czy chcesz złoto fizyczne, czy tak zwane papierowe. Złoto fizyczne, czyli monety i sztabki, to zabezpieczenie na najbardziej czarne scenariusze. Trzymasz je poza systemem bankowym i masz do nich dostęp zawsze. Z kolei złoto w formie instrumentów finansowych, takie jak ETC czy ETF, świetnie nadaje się do regularnego inwestowania, np. na kontach IKE czy IGZE, bo jest bardzo płynne i tanie w obsłudze. Złoto inwestycyjne to niemal czysty kruszec. Purity, czyli próba 999,9 oznacza, że w sztabce jest 99,99% złota. Te brakujące 0,01% to zanieczyszczenia, których fizycznie nie da się uniknąć w procesie rafinacji. W świecie jubilerskim spotkasz próbę 585 czy 750. To oznacza, że złoto jest zmieszane, żeby było twardsze. Ale jako inwestorów interesuje nas tylko czyste złoto. Często popełnianym błędem jest kupowanie biżuterii jako inwestycji. To fatalny pomysł. Kupując pierścionek płacisz ogromną marżę za pracę jubilera i kamienie. Przy sprzedaży dostaniesz tylko cenę złomu złota. Wolisz mieć fizyczne złoto trzymane bezpiecznie w domu, czy nowoczesne instrumenty finansowe, które możesz sprzedać jednym kliknięciem w telefonie? Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Matematyka spreadu i Twoja przewaga nad fiskusem. Najważniejszą jednostką w tym świecie nie jest jednak gram, a uncja trojańska w przybliżeniu 31,1 grama. To globalny standard. Jeśli słyszysz w wiadomościach, że złoto kosztuje $5000, to cena dotyczy właśnie jednej uncji trojańskiej. Inwestowanie to chłodna kalkulacja. Kupując fizyczne złoto, mierzysz się ze spreadem, czyli różnicą między ceną zakupu a sprzedaży. Załóżmy, że kupujesz uncję złota za 10 000 złotych. Jeśli dealer ma 5% spreadu, to w momencie wyjścia ze sklepu Twoje złoto jest warte 9500 złotych. Musisz poczekać, aż cena wzrośnie o te 5%, żeby wyjść na zero. Dlatego kupowanie malutkich 1-gramowych sztabek jest bez sensu. Tam koszty spreadu są gigantyczne. Lepiej dozbierać do 1/4 uncji lub do całej uncji. Jeśli chcesz inwestować, kupuj wyłącznie monety bulionowe z Wielkiej Piątki, jak na przykład kanadyjski liść klonowy czy australijski kangur, albo certyfikowane sztabki z akredytacją LBMA. Przechowywanie. Przechowywanie złota w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na rozwiązania zewnętrzne. Kosztują od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie, w zależności czy skrytka jest w banku, czy u firm prywatnych,
czy od samego rozmiaru skrytki. Mamy do wyboru skrytki bankowe, depozyty u dealerów. Firmy oferują przechowywanie w profesjonalnych skarbcach lub safe domowy. Wymaga zakupu urządzenia o odpowiedniej klasie odporności, np. S1 lub wyżej, i twardego zakotwiczenia do elementów konstrukcyjnych budynku. Przewóz złota przez granice państwa. Wewnątrz strefy Schengen przewóz złota między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej nie wymaga deklaracji, o ile nie zachodzą podejrzenia o nielegalne pochodzenie środków lub działalność handlową. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Przekraczając granicę z krajem spoza Unii Europejskiej, podróżny ma obowiązek pisemnego zgłoszenia złota organom celnym, jeśli jego łączna wartość wraz z posiadaną gotówką jest równa lub przekracza 10 000 euro. Należy pamiętać, że złoto inwestycyjne jest zwolnione z cła, ale jego niezgłoszenie przy przekroczeniu limitu 10 000 euro grozi mandatem karnym. Jest to wykroczenie skarbowe lub surowszymi karami w przypadku prób przemytu na dużą skalę. Złoto najlepiej przewozić w bagażu podręcznym, posiadając przy sobie dowód zakupu lub certyfikat. Złoto ma jedną ogromną zaletę podatkową. W Polsce złoto inwestycyjne jest zwolnione z VAT. Co więcej, jeśli sprzedasz je po upływie 6 miesięcy jako osoba prywatna, nie płacisz podatku. To potężna przewaga nad lokatami czy akcjami, gdzie podatek belki zabiera 19% Twojego zysku. To jest absolutny game changer. Jeśli kupisz akcję i zarobisz 10 000 zł, musisz oddać fiskusowi 1900 zł. To legalna tarcza podatkowa, o której wielu zapomina. Natomiast jeśli nie masz jeszcze żadnych oszczędności, złoto musi poczekać. Najpierw zbuduj poduszkę bezpieczeństwa, o której nagrałam osobny film. Złoto to etap dla ludzi, którzy mają już co chronić. Złoto nie zrobi z Ciebie milionera w tydzień, ale może sprawić, że nie zostaniesz bankrutem w jeden dzień. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.